Za chwilę dowiecie się, jakie są rodzaje ludzi, którzy kupują gadżety. A co więcej, sami odkryjecie swój typ. Czy widzicie u siebie jakiś wzorzec zakupowy? Bo ja początkowo u siebie nie widziałem żadnego, ale popatrzyłem na to, co kupuję i zdecydowanie widzę w tym wzory. I nie są one przypadkowe. To różne strategie zakupowe. I właśnie o tym będzie dzisiejszy film. Przejdziemy przez 8 archetypów gadżeciarzy. Od Sherlocka Holmesa po Doris, gdzie jest Nemo. A na koniec czeka Was postać, która kompletnie zmienia sposób, w jaki powinniśmy myśleć o zakupach. Lecimy! Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Większość ludzi myśli, że nasze zakupy technologiczne to kwestia charakteru i tego, ile mamy pieniędzy w portfelu. Ale to nieprawda. W zasadzie to znacznie bardziej skomplikowane zjawisko. Zastanówmy się razem, dlaczego czasami spędzamy tygodnie na researchu przed zakupem słuchawek za 200 zł, a innym razem impulsywnie kupujemy gadżet za 500, bo był na promocji. Co fascynujące, te same wzorce, które kierują naszymi zakupami gadżetów, pojawiają się w innych obszarach życia. Sposób, w jaki kupujesz technologię, może Ci powiedzieć sporo o tym, jak podejmujesz inne ważne decyzje. W moim przypadku zacząłem analizować swój własny proces myślowy przy zakupach. Zastanawiałem się, dlaczego niektóre moje zakupy uważam za świetne inwestycje, a inne to totalne pomyłki. Ale zanim dojdziemy do kluczowego odkrycia, przejdziemy przez podstawowe typy. Podzieliłem je na 3 główne grupy według dominującej motywacji zakupowej. Po pierwsze, mamy gadżeciarzy kierujących się strategią. To są ci, którzy traktują każdy zakup jak misję do wykonania. Pierwszy typ to Sherlock, detektyw. Come. The game is afoot. Gra się rozpoczyna. Ten typ to mistrz researchu. Zanim kupi cokolwiek, przeczyta każdą recenzję, obejrzy każdy test na YouTubie, zrobi nawet porównanie specyfikacji w Excelu. Dla niego zakup to śledztwo. Trzeba zebrać wszystkie dowody, zanim podejmie się decyzję. Tak właśnie kupiłem swojego pocketbooka. Nie znałem się na czytnikach, więc spędziłem tygodnie na researchu, porównywałem matrycę, sprawdzałem wsparcie formatów, czytałem o podświetleniu i oglądałem filmiki z szybkością działania. I wiecie co? Okazało się, że nadal wolę papierowe książki. A poza tym i tak ostatnio czytam głównie komiksy, dla których nie ma niczego lepszego niż papier. I tu pojawia się typowy błąd Sherlocka. Paraliż decyzyjny. Czasem spędzisz tak dużo czasu na analizie, że albo nie wiesz, co kupujesz, albo kupujesz coś, co znacznie przewyższy twoje potrzeby. Drugi typ to Tony Stark. Flight is a Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Czasem musisz biegać, zanim nauczysz się chodzić. To jest typ nakręcany przez stopę zwrotu. Każdy zakup to dla niego inwestycja. Kupuje tylko to, co zwróci się w produktywności, czasie lub możliwościach. Ma arkusz kalkulacyjny, gdzie wylicza, ile godzin zaoszczędzi dzięki nowemu gadżetowi. Mój HiDoc P1, dyktafon z AI, to klasyczny zakup w stylu Tonego Starka. Zakup ryzykowny, bo z Kickstartera. Ale zmienia każde spotkanie w uporządkowane notatki. Zamiast spędzać godzinę na przepisywaniu, mam wszystko gotowe w 5 minut. Mam go tydzień, więc jeszcze się nie zwrócił. Ale się zwróci. Problem Tonego Starka? Skomplikowane rozwiązania dla w sumie prostych problemów. Czasem zwykły długopis i kartka działają równie dobrze, co system za 1000 złotych. Trzeci strategiczny typ to Miyagi-san, mędrzec. Miyagi father always say, best way to avoid punch, no be there. I don't get it. Najlepszy blok to nie być tam, gdzie spadnie cios. To filozofia buy it for life. Kupujesz raz, ale porządnie. Woli zapłacić 3 razy więcej za coś, co posłuży dekadę, niż kupować co roku nowe i mieć śmieci w szufladach. Myśli też ekosystemem, żeby różne urządzenia ze sobą współpracowały. Moje oczyszczacze powietrza i odkurzacze automatyczne to zakupy w stylu Miyagiego. Kupione lata temu, nadal działają. Wymieniam filtry, zmieniam szczotki, ale same urządzenia, póki działają, absolutnie nie potrzebuję nowych. To jest mądrość, wiedzieć, kiedy nie kupować. Ale Miyagi też ma swój problem. Zbyt długie odkładanie koniecznych zakupów. Czasem lepiej kupić coś teraz, niż czekać na idealny moment. Do tej pory mamy strategów Sherlocka, Tony'ego i Miyagiego. Ale sami na pewno wiecie, że czasem logika to za mało. Przejdźmy do tych, którzy kupują sercem. I tutaj uwaga, nie ma w tym nic złego. Emocje to też forma inteligencji decyzyjnej. Jay Gatsby, koneser. I'm Gatsby. Tylko to
Co najlepsze, to typ, dla którego rozpakowywanie produktu jest równie ważne co sam produkt. Zawsze kupuje wersję Pro, Max, Ultra. Nawet jeśli używa 20% możliwości. Ma swoje ulubione marki i jest im wierny i lojalny. Przyznaję się, przy telewizorach i telefonach jestem totalnym Gatsbym. OLED? Oczywiście. Flagowy Android? Pewnie. Ale zauważam ciekawą ewolucję. 20 lat temu zmieniałem telefon co roku, potem co 2 lata, a teraz co 3. Nawet Gatsby może dojrzeć. A paradoks? To właśnie kupowanie flagowców pozwala mi używać ich dłużej. Typowy problem Gatsby'ego? Przepłaca za funkcje, których nigdy nie użyje. 8K w telewizorze, gdy większość treści nadal, a i to nie zawsze jest w 4K? Klasyczny Gatsby. Gollum, strażnik. Mój skarbie. Ten typ tworzy emocjonalne więzi z gadżetami. Ma swojego ulubionego laptopa z 2015 roku, który nadal działa idealnie. Naprawia zamiast wymieniać. Każdy gadżet ma swoją historię, a wizja śmietnika wywołuje łzy w oczach. Ja mam szufladę pełną starych ładowarek, słuchawek i powerbanków. Wiem, że ich nie użyję, ale może się kiedyś przydadzą. Chociaż te stare powerbanki to już niebezpieczeństwo, bo baterie litowe się starzeją i chyba czas na wielkie sprzątanie. Problem Golluma jest oczywisty. Trzymanie zbędnych rzeczy z czystego sentymentu. Czasem puszczenie starego gadżetu na OLX-ie to najlepsze, co możesz zrobić. Dory. Marzyciel. So sorry. See, I suffer from short-term memory loss. Short-term memory loss. Cierpi na utratę pamięci krótkotrwałej. Kupuje, bo zobaczyła na TikToku, bo była promocja, bo może się przyda. Pamięta o istnieniu tego gadżetu przez tydzień, po zakupie, chyba że wcześniej kupi jeszcze coś nowszego. O, to jest dobre. To jest ekspres do kawy na USB. Wiecie czemu go kupiłem? Bo był tani i pomyślałem, czemu nie? Śmierdzi plastikiem, a żeby zrobić w nim kawę, trzeba wlać wrzątek. Widzieliście kiedyś czajnik na USB? No właśnie, ja też nie. Zrobiłem w nim kawę raz i do tej pory żałuję, że jej spróbowałem. Ale zanim zaczniecie się śmiać, kto z was nie ma swojego ekspresu na USB? Kto nie kupił czegoś głupiego z AliExpress o 3:00 w nocy? Tutaj muszę być szczery. Prawda o tanich gadżetach z Chin jest brutalna. To nie tylko marnowanie pieniędzy, to góry elektrośmieci, wyzysk pracowników i często niebezpieczne produkty. Sam staram się tego unikać, choć strzałem w dziesiątkę była tam mini drukarka za 50 zł. Wygląda jak drukarka Paragonów, ale świetnie sobie radzi też z etykietami. Wiecie, co jest fascynujące? Zakupy emocjonalne aktywują te same obszary w mózgu, co uzależnienia. Dopamina uwalnia się nie przy używaniu gadżetu, ale przy samym zakupie. To dlatego Dory kupuje następną rzecz, zanim jeszcze rozpakuje poprzednią. Trzecia grupa to odkrywcy. Dla nich gadżety to nie narzędzia, dla nich gadżety to możliwości. Sheldon Cooper, perfekcjonista. Excuse me, do you know anything about this stuff? I know everything about this stuff. Bazinga. Zna każdy benchmark, każdą specyfikację, każdy parametr. Kupuje w przedsprzedaży nie dlatego, że lubi nowości, ale dlatego, że musi mieć najwydajniejszy sprzęt. Teoretycznie. Ta kategoria idealnie pasuje do ludzi składających pecety, którzy rzeczywiście pilnują każdej klatki na sekundę i wyników w testach. Ja pecety rzuciłem dawno temu i gram na konsoli, ale mój ekspres do kawy, nie ten plastikowy, robi 20 rodzajów kaw, a ja piję tylko americano. Ale za to jakie americano? Tu Sheldon miałby rację. Czasem perfekcja w jednej rzeczy usprawiedliwia całą resztę. Natomiast problem Sheldona? Płaci za parametry, których nie wykorzystuje. 64 GB RAMu do przeglądania internetu? Dla Sheldona? Spoko. MacGyver, Majsterkowicz. Mogę to naprawić. Kupuję niegotowe i działające produkty, ale możliwości. Raspberry Pi zamiast gotowego komputera, telefon z Androidem, ale po to, żeby go zrutować. Wszystko, co można ulepszyć, zmodyfikować, zhakować. O, tutaj mam doświadczenie. Zrobiłem sobie smart home w oparciu o Home Assistant na Raspberry Pi. Dziesiątki czujników, włączników i urządzeń. Włącznie ze sterownikami do rolet i grzejników. Czy jestem zadowolony? Ze zrobienia? Absolutnie, to była świetna zabawa. Z tego, że muszę to utrzymywać i aktualizować, realna przydatność to może 10% tego, co sobie wyobrażałem? No cóż, MacGyver też musi myśleć o utrzymaniu, a nie tylko o zabawie w budowanie.
I to jest właśnie problem MacGyvera. Więcej czasu spędza na majsterkowaniu niż na faktycznym używaniu. Czasem gotowe rozwiązanie jest po prostu lepsze. I tutaj dochodzimy do wniosku, że odkrywcy często kupują dla samego procesu odkrywania, zdobywania i udowadniania. Ale przecież to wszystko jest normalne. Teraz najważniejsze odkrycie tego filmu. Gotowi? Wszyscy jesteśmy jak James Bond. Do please try and return some of this equipment in pristine order. Don't touch that! Inna misja, inne narzędzia. Tylko, że nasze misje to życie codzienne. Pomyślcie o tym. Bond nie używa tego samego gadżetu do każdej misji. Ma eksplodujący długopis do ucieczki, zegarek do infiltracji, a Aston Martina do pościgów. Różne narzędzia do różnych zadań. Do tego Q doskonale wie, co będzie mu potrzebne do misji i nie daje mu całego plecaka wypełnionego sprzętem. I dokładnie tak samo my podchodzimy do naszych gadżetów, tylko być może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie jesteśmy jednym typem gadżeciarza. Jesteśmy różnymi typami w różnych sytuacjach. W moim przypadku wygląda to tak. Przy narzędziach do pracy jestem Tony Starkiem, liczę faktycznie zwrot z inwestycji i kupuję to, co zwiększa produktywność. Dyktafon z AI, czysta kalkulacja oszczędności czasu. Przy sprzęcie domowym, Miyagi. Kupuję jak najrzadziej, ale w miarę dobrze. Przy eksperymentach, na zmianę MacGyver i Sherlock. Najpierw research, potem majsterkowanie. A przy elektronice użytkowej, jak telefon czy telewizor, Gatsby bez dwóch zdań. Pewnie te okulary z kamerą też mogę w to wliczyć. Co fascynujące, ale wcale nie dziwne. To samo zjawisko występuje w innych obszarach życia. Mamy różne style komunikacji w pracy, a inne z rodziną. Różne strategie uczenia się w zależności od tematu. Różne podejścia do ryzyka w różnych kontekstach. To oznacza, że nasze decyzje zależą w znacznej mierze od kontekstu. I jest to ewolucyjnie wypracowana przewaga. Nasi przodkowie, którzy potrafili adaptować się do różnych sytuacji, mieli większe szanse przeżycia, a ci, którzy za każdym razem zachowywali się tak samo, niezależnie od sytuacji, cóż, nie są naszymi przodkami, bo dawno wyginęli. Jak więc rozpoznać, w jakiej misji aktualnie jesteś? Misja zawodowa? Gdy gadżet ma Ci pomóc zarabiać pieniądze. Włącz tryb Tony Stark. Licz, myśl o zwrocie z inwestycji. Misja domowa. Gdy szukasz czegoś na lata. Tryb Miyagi-san. Jakość ponad wszystko. Misja eksploracyjna, gdy chcesz się czegoś nauczyć albo coś przetestować. MacGyver lub Sherlock, w zależności od tego, czy wolisz majsterkować, czy analizować. Misja prestiżowa, gdy gadżet ma sprawiać Ci przyjemność lub robić wrażenie. Gatsby całe na biało i nie ma w tym nic złego. Wracając do Bonda. Moje gadżety to mój arsenał Q. Dyktafon AI to narzędzie szpiega do spotkań. Smart Home to osobisty Q-Lab, gdzie testuję przyszłość, a ekspres na USB to nieudany prototyp z działu R&D. Nawet Bond ma swoje wpadki. Ale najważniejsze. Bycie strategicznym agentem zakupowym to nie przypadek, to świadomy wybór. Bond nie używa eksplodującego długopisu do golenia. Podobnie ty nie powinieneś używać strategii Dory do kupowania sprzętu do pracy. Dobra, teoria teorią, ale co z tego wynika praktycznie? Po pierwsze, świadomość. Zanim kupisz następny gadżet, zadaj sobie pytanie, w którym trybie teraz jestem. Czy to jest zakup emocjonalny, strategiczny, eksploracyjny? Po drugie, proste pytania. Jak często będę tego używać? Codziennie Miyagi lub Gatsby? Raz na miesiąc? Maksymalnie Sherlock. Czy jest to narzędzie, czy zabawka? Narzędzie? Tony Stark. Zabawka? Sam wybierz, ale świadomie rzuć okiem na budżet. Czy wiem, do czego będzie mi to potrzebne? Nie? Czerwona flaga. Powstrzymaj Dory w sobie. Po trzecie, rozpoznaj te czerwone flagi. Sherlock, jeśli research trwa dłużej niż tydzień, to prokrastynacja, nie analiza. Tony Stark, jeśli zwrot wychodzi Ci za 5 lat, to nie inwestycja, tylko wymówka. Miyagi, jeżeli czekasz na idealny produkt dłużej niż rok, to przegapisz życie. Gatsby, jeżeli kupujesz pro wersję na wszelki wypadek, to płacisz nie za produkt, tylko za swoje ego. Gollum, jeżeli masz więcej niż 3 rzeczy tego samego typu i one leżą na zapas, to masz problem. Dory, jeśli nie pamiętasz, co kupiłeś miesiąc temu, przestań kupować. Sheldon, jeśli więcej czasu spędzasz na porównywaniu benchmarków niż na używaniu rzeczy, to jest hobby, a nie potrzeba. MacGyver, jeśli więcej naprawiasz niż używasz, kup coś, co działa. I bardzo ważne i w sumie coraz bardziej istotne, koszty środowiska. Każdy gadżet to nie tylko Twój wydatek, to surowce, energia, transport i w przyszłości elektrośmieci. Kupuj świadomie, używaj długo, naprawiaj gdy możesz, oddawaj do recyklingu, nie wyrzucaj. No i co z tego wszystkiego wynika? Świadomość swoich wzorców zakupowych to pierwsza połowa sukcesu. Druga połowa to umiejętność świadomego przełączania się między tymi trybami.
Nie musisz być jednym typem gadżeciarza. Możesz być Sherlockiem przy laptopie, Gatsbym przy telefonie i Miyagim przy sprzęcie kuchennym. To nie jest niespójność. To inteligentne podejście do gadżetów. Jeśli trendy w profilowaniu reklam się utrzymają, a wszystko na to wskazuje, zaraz będziemy żyć w świecie, gdzie marketing będzie targetował nie demografię i personę, ale wprost archetypy zakupowe. Już teraz algorytmy rozpoznają, czy jesteśmy Sherlockiem, czy Dory i dostosowują reklamę. Co możecie zrobić dziś? Przy następnym zakupie świadomie wybierzcie strategię. Nie dajcie się ponieść domyślnemu trybowi. One wszystkie mają pułapki. A skoro już mówimy o gadżetach i świadomych wyborach, w poprzednim filmie pokazywałem wam coś, co może zastąpić telewizor, projektor i monitor w jednym. To okulary z wyświetlaczami w szkłach. Science fiction? No nie. Kliknijcie tutaj, jeśli chcecie zobaczyć, czy jest to przyszłość, czy kolejny ekspres na USB. Pamiętajcie, nie ma złych archetypów gadżeciarzy, są tylko nieświadome zakupy. Bądźcie jak Bond, wybierajcie narzędzia do misji, a nie misje do narzędzi. Do zobaczenia w następnym filmie. To było wydanie zbiorcze, a gadżetami dzielił się Maciek Dzierżek.